Siemanko wszystkim, z tej strony Kuba. Będziemy dzisiaj montować takie big breaki do tetki. Także mamy wszystko co potrzebne, pokażę wam jak to zrobić, bo jest tu naprawdę masa części do tego potrzebna. Od jakichś tam wężyków, śrub specjalnych pod to nakrętek, także wszystko wam mniej więcej pokażemy co będzie potrzebne. Wszystko będziemy po kolei pokazywać, a gdzieś tam w opisie ewentualnie zrobimy jakąś krótką listę części jak będziecie chcieli. Także bierzemy się za podnoszenie tego auta i zakładanie tego. Teraz udaje, że się na tym znam. Także możecie sobie rozebrać zacisk i wyciągnąć z niego klocki, wszystko tak się to powinno robić, ale ja nie widzę takiego sensu, po prostu będę cały go naraz wywalał stąd. Wybiję go młotkiem z tej tarczy, cały zejdzie i będziemy zakładać cały nowy zestaw od razu, żeby tutaj nie było zbędnej roboty. Tarcza tak samo pójdzie do wykręcenia, bo się nie mieści, a ile ona daje i co daje, to tak naprawdę no... Pamiętajcie dobrze oczyścić tutaj piastę, bo na nią będzie musiał naść taki pierścień, bo tarcze są z Mercedesa ML, są 350 mm. Żeby je założyć tutaj do Audi, rozstaw jest ten sam, 5x112, jedynie właśnie różnią się one otworem w tarczy, więc trzeba nałożyć taki pierścień, jest do kupienia tam na eBayu i podobno Allegro. My dostaliśmy go w zestawie, więc nie wiemy skąd jest. Także nakładamy wtedy taki pierścień, dopiero na niego tarczę. Bierzemy sobie teraz tą tarczę, nakładamy ją na ten pierścionek tutaj, tak żeby to ładnie się spasowało. Weźcie sobie śrubę, tą do koła, którą wykręciliście, jakąś większą nakrętkę niż ona. No i po prostu wkręćcie sobie tutaj to w tarczę, jakoś tak w miarę mocno. O, i w tym momencie macie zablokowaną tarczę, że nie będzie wam latać tutaj podczas montażu tego. Będzie dużo prostsze, będzie wam zastępować to po prostu tą śrubę blokującą, która tu powinna być, ale niestety się nie mieści. Jak coś, to kontrolujcie jak kupujecie zaciski, czy są dobrze złożone. I pamiętajcie, tam gdzie pisze 18ZR, u góry mają być odpowietrzniki, bo u nas to jest to łączenie bodajże tych dwóch komór z zacisków, lewej i prawej, gdzie są tłoczki. No to po prostu na odwrót ktoś to wkręcił. Bierzecie sobie ten zacisk i do montażu tego zacisku potrzebujecie śruby z takimi większymi tutaj tulejkami, choćby bez gwintu. Do tego jeszcze podkładki takie gotowe, śruby idzie kupić w paru tam miejscach, musicie po prostu poszukać. Spróbuję wam też coś wrzucić w opis. I to wchodzi tutaj, przez co nie ma luzu. Fabryczna śruba miałaby tutaj luz i bodajże jest troszkę za krótka do tego. No i na to wszystko potrzebujecie nakrętki samokontrujące z niebieskim wkładem. Pamiętajcie, jak jedną taką raz nakręcicie i wykręcicie, musicie założyć nową. Tutaj będzie fabryczne mocowanie, no i na końcu nakrętka. Pokażemy wam to, jak już to w miarę zamontuję jakoś. O, jak spojrzycie tutaj, te śruby przechodzą na wylot i tam są te nakrętki. Nie ma się co bać, one tarczy niczego nie będą dotykać, więc po prostu trzeba jakoś tam złapać płaskim kluczem i dokręcać.
A nie ma tam nasadki takiej małej? Leżeć pojedynczej gdzieś. Dobra, no. Jeżeli chodzi o tetkę, tutaj zacisk ma mocowanie. Jest po prostu taka kostka przekręcana śrubą, która jest otwór i tamtędy wędruje sobie płyn. Takie troszkę jak w motocyklu, więc musicie się zaopatrzyć w taki wąż. Też bywał w tetkach, więc trzeba go dopaść, tam zazwyczaj w 3.2 też takie były. No i teraz zaopatrujecie się w taki wąż, żeby z dwóch stron miał M10x1 i M10x1. I po tej jednej stronie wkręcacie sobie taki odcinek, to jest około 10 cm węża zwykłego miedzianego. Zakręcacie sobie to i teraz tak, tutaj to wchodzi do zacisku, no a tutaj normalnie spinacie to z resztą samochodu i to tak naprawdę tyle. Musicie sobie go jedynie gdzieś tam tak dogiąć, najlepiej podstawić gdzieś tu palec, żeby się nie złamał, nie zginać go tak, tylko przez po prostu palce, żeby on równo się po prostu łamał, żeby go tu gdzieś nie załamać albo nie przeciąć. Przewód tutaj mamy podłączony do reszty samochodu, idzie on tutaj, tu jest kawałek przewodu miedzianego i wchodzi do zacisku. Jeśli chodzi o czujnik, to kostka bez problemu tutaj pasuje. No i wiadomo, tutaj są wpięte tylko po jednej stronie. Dobra, otwieramy płyn, mamy to wszystko tam ładnie złożone. Trzeba to teraz odpowietrzać po kolei. Pamiętajcie zawsze, że było do maksa zalane. Dobra, trzymaj. O, czekamy aż nie będzie ani jednego bąbelka. Tu na razie się dużo ich pojawia. Zakręcamy i tutaj znowu pompuje. Pompuj. You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, 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 go. Dobra, także wszystko poskładaliśmy. Przejechaliśmy się też z tym zestawem do Częstochowy na spota, także wytestowaliśmy sobie to. Jeżeli chodzi o listę części, wrzucam wszystko w opis, co my potrzebowaliśmy i co wyszło przy okazji, chociaż byliśmy bardzo przygotowani, więc nic nas nie zaskoczyło. Jest troszkę z tym roboty i kombinowania, dostaniecie gotowca, więc tak naprawdę dla Was będzie takie plug and play, możecie to wszystko pozakładać. O pierścieniu centrującym pamiętajcie, bo będzie Wam strasznie wszystko biło, więc jest on bardzo ważny, możecie go odrobić u tokarza albo kupić gdzieś na eBayu albo na Allegro. Także przód, swap zrobiony. Zaciski z Porsche sobie siedzą. Jeżeli chodzi o tyły, będziemy próbowali też robić sobie swap na tył, na przykład z S3 310 mm spróbujemy tam wsadzić, ale wszystko wyjdzie przy okazji. Dobra, także to na tyle w tym odcinku. No i tyle, siemka.